Kwiecień. Oto nowy Fiat 500, w dodatku elektryczny. Czy stanie się równie popularny jak wersja z napędem spalinowym? Zapraszam na test. Tak, tu pokazuję palcem, tylko jest tak zimno, że muszę występować w rękawiczkach. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Na wstępie, nie obawiaj się, 500 z napędem spalinowym jest nadal dostępna, nawet jeśli teraz ze względu na emisję CO2 jest to tylko tak zwana miękka hybryda. Zwykła 500 nadal produkowana jest w polskiej fabryce w Tychach, gdzie niebawem rozpocznie się też produkcja innych modeli grupy Stellantis, Jeepa i Alfy Romeo, w tym także modeli elektrycznych. Stellantis to dawniej FCA, Fiat Chrysler Automobile, a obecnie do grupy dołączył jeszcze koncern PSA, czyli Stellantis łączy dziś marki Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram i Vauxhall. Czy wiesz, że OC dla samochodów elektrycznych jest tańsze niż dla aut z silnikiem benzynowym, napędem hybrydowym, silnikiem diesla lub zasilanych LPG? Dzięki Rankomat.pl szybko sprawdzisz najtańsze oferty ubezpieczenia swojego samochodu. Najtańsze OC dla Fiata 500e kosztuje tylko 449 zł. Wybraliście już polisę? To mam jeszcze dla Was kod, dzięki któremu po zakupie polisy otrzymacie zwrot 150 zł. Wystarczy po zakupie wejść na formularz zalinkowany w opisie filmu i podać kod MDRI 150. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. A teraz wracamy do nowego Fiata 500, który jest elektryczny, ma oznaczenie 500e, ale nie należy go mylić z Fiatem 500e zbudowanym na bazie modelu produkowanego od 2007 roku w Polsce. Na pierwszy rzut oka nowy Fiat 500 to kolejna kuracja odmładzająca istniejącego modelu. Zmienione reflektory, gładki przód i duży znaczek. Z boku wystające spod maski kierunkowskazy w miejscu małych lampek za nadkolem. Z tyłu zmienione lampy i pozbawiony wycięcia na wydech zderzak. Wymiary zmieniły się, ale nieznacznie. Nowy Fiat 500 jest od tradycyjnej 500 o 6 cm dłuższy, o 5 cm szerszy i o 4 cm wyższy. Rozstaw osi wydłużył się raptem o 2 cm, a pojemność bagażnika nie zmieniła się. Czyli wynosi 185 litrów i nadal oferuje więcej niż Honda E. Podobnie jak w Hondzie E, również w Fiacie 500e kable zajmują ćwierć przestrzeni bagażowej, chociaż torba na kable jest chyba najbardziej stylowym rozwiązaniem, z jakim dotychczas spotkałem się w samochodzie o napędzie elektrycznym. Zamiast tej torby wolałbym osobny schowek na kable, na przykład pod maską, ale tam nadal mieszka napęd i cały osprzęt. Haczyków na torby z butików oczywiście nie ma, ale jest gniazdo 12V. Z tyłu jest ciasno. Wiem, że Fiat 500 z końca lat 50. był jeszcze mniejszy, a mieściło się w nim 4 ludzi, ale to nie są zawody na czy się zmieści, a subiektywne stwierdzenie, że wolałbym nie podróżować zbyt często na kanapie w Fiacie 500. Z miejscem na nogi jeszcze jakoś sobie dam radę, ale nawet przy 175 cm wzrostu szoruję głową o sufit. I w związku z pojawieniem się nowej konsoli między fotelami z przodu, pasażerowie z tyłu stracili jedyny uchwyt na napoje. Jeśli zależy Ci na lepszym dostępie do kanapy, na przykład żeby posadzić dziecko w foteliku nie nadwyrężając przy tym kręgosłupa, Fiat oferuje też wersję nadwosiową 3+1 z dodatkowymi tylnymi drzwiami po stronie pasażera, otwieranymi niczym w Mini Clubmanie pierwszej generacji. Z ciekawostek, przy zamykaniu i otwieraniu drzwi pilotem lub przyciskiem na drzwiach, jedyna informacja zwrotna to mignięcie kierunkowskazów. Nie słychać dźwięku ryglowania zamków. Już na etapie wsiadania i zamykania drzwi widać, że coś się zmieniło. Po pierwsze, uchwyt do zamykania drzwi jest wyżej niż w zwykłej 500 i inaczej wyprofilowany. To inne wyprofilowanie poczujesz szczególnie w deszczowy dzień, kiedy wilgotną dłonią starasz się zamknąć drzwi i palce wysuwają się z uchwytu. Brawo! Stylizowane na stare chromowane klamki zostały zastąpione przyciskami. Ten sam wzór jest też na przycisku Start. Czy wyglądają znajomo?
dam Ci zgadnąć, a tymczasem jeszcze słowo o otwieraniu drzwi. Oczywiście nie można polegać na samych przyciskach, więc na wysokości kieszeni są tradycyjne klamki. Czy w związku z tym przyciski są naprawdę konieczne? A przyciski wyglądają jak z Mercedesa. Podejrzewam, że za czasów, kiedy Daimler i Chrysler tworzyły jedną grupę, koncerny korzystały z tego samego dostawcy części i ten zaproponował do Fiata kontener przycisków z Mercedesa. Z przodu duże zmiany. Nowe cyfrowe zegary, nowa kierownica, nowy wyświetlacz z nowym systemem inforozrywki, nowa konsola między fotelami. Tu dopiero widać, że to nie prosty lifting 500, a nowy model. Na wyświetlaczu przed kierowcą pojawiają się informacje dotyczące stanu naładowania akumulatorów, zasięg, informacje z systemów wspomagających kierowcę czy podstawowe ustawienia. Oprócz wskazówek z nawigacji można wyświetlać całą mapę. Wyświetlaczem steruje się przy pomocy przycisków po lewej stronie kierownicy, po prawej są te związane z adaptacyjnym tempomatem. Tradycyjnie już dla modeli z grupy Stellantis, z tyłu kierownicy są dodatkowe przyciski, których nie widać. Z prawej potencjometr, a z lewej chyba zmiana stacji, ale nie słucham radia, więc nie wiem. Po środku deski rozdzielczej przede wszystkim nowy wyświetlacz i nowa wersja systemu inforozrywki Uconnect 5. To tu znajdziesz szczegółowe ustawienia systemów wspomagających kierowcę, nawigację, multimedia. System obsługuje bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. Wyświetlacz jest bardzo jasny, czytelny. Oczywiście zbiera odciski palców i kurz od samego patrzenia, ale jego największą wadą jest moim zdaniem nietypowy format. To znaczy wyświetlacz jest bardzo szeroki, a jednocześnie niski i to słabo wygląda, kiedy wyświetlana jest nawigacja. Pod wyświetlaczem są fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji, półka na telefon z bezprzewodową ładowarką i portem USB. Poniżej jeszcze przyciski z selektora kierunku jazdy. To też niefortunne moim zdaniem rozwiązanie. Podobnie jak w Hyundaiu Santa Fe i Tucsonie. Tu też zawsze zastanawiam się, co nacisnąć, żeby samochód jechał tam, gdzie ja chcę jechać. Co jest nie tak ze zwykłą dźwignią albo pokrętłem? Między deską rozdzielczą a konsolą jest płaska podłoga, więc od biedy można położyć tam na przykład torebkę, czego nie polecam, bo może wsunąć się między pedały. Dlaczego nikt nie zaprojektował tam haczyka? Na dole konsoli jest rozkładany uchwyt na napoje. Kolejny jest w schowku w konsoli. Tam też znajduje się gniazdo 12V i drugi port USB. Na konsoli znajduje się przycisk hamulca postojowego oraz dwa pokrętła. Prawe potencjometr, a lewe to przełącznik trybów jazdy. Fiat oferuje 500e w dwóch wersjach napędu i zasięgu, 3 wersjach nadwozia i 4 wersjach wyposażenia. Do wyboru napęd podstawowy 95-konny z akumulatorem o pojemności 24 kWh, z czego wykorzystać można 21 kWh, oraz napęd 118-konny z akumulatorem o pojemności 42 kWh, z czego wykorzystać można 37 kWh. Dla porównania Honda E ma akumulator o pojemności 35,5 kWh, z czego wykorzystać można 28,5 kWh. Wersje nadwoziowe to znane ze zwykłej 500 hatchback oraz cabrio, do których dołączyła wspomniana wcześniej wersja 3+1. Wersje wyposażenia to zarezerwowana dla podstawowego napędu wersja Action oraz Passion, Icon i La Prima, dostępne z mocniejszym napędem. To jest 118-konny Icon hatchback. Moment obrotowy to 220 Nm i dostępny jest w każdej chwili. Czas od 0 do setki to 9 sekund. Mnie udało się osiągnąć 9,1 sekundy na lekko wilgotnej nawierzchni, więc jest potencjał na 9 lub nawet mniej. Od 80 do 120 500e rozpędza się w około 7 sekund. Maksymalna prędkość to 150 km na godzinę, ale nie spodziewaj się, że jadąc z taką prędkością daleko zajedziesz. Fiat obiecuje zużycie energii na poziomie 14 kWh na 100 km i zasięg między 320 km w cyklu mieszanym do nawet 460 w cyklu miejskim. Z prostej matematyki wynika, że nawet aby przejechać 400 km samochód musiałby zużywać niecałe 9 kWh na 100 km. Przypominam, że z 42 kWh można wykorzystać tylko 37, a reszta służy do zachowania parametrów akumulatora. W jaki sposób można więc przejechać choćby 320 km zamiast wynikających z pojemności akumulatorów i prognozowanego zużycia energii 264?
Po pierwsze, przed odjazdem w trakcie ładowania trzeba samochód przygotować, to znaczy nagrzać lub schłodzić wnętrze, póki auto jest jeszcze podłączone do prądu. Po drugie, należy korzystać z trybów Range oraz Sherpa. Oba obcinają osiągi i zwiększają hamowanie rekuperacyjne, przy czym Sherpa wyłącza jeszcze klimatyzację i ogranicza prędkość do 80 km na godzinę. Po trzecie, najlepiej w ogóle nie używać klimatyzacji i ogrzewania, jeździć tylko po mieście, a i tak trudno będzie osiągnąć obiecywany przez producenta wynik. To znaczy, zaczęło się nieźle, bo przez pierwszych 20-30 km poziom naładowania akumulatora spadał wolniej niż bym się tego spodziewał i już obiecywałem sobie zasięg 300+. A potem się ochłodziło i do ładowarki dotoczyłem się na głębokiej rezerwie, nie przejechawszy nawet 200 km. Nawet biorąc poprawkę na nagranie ujęć statycznych, kiedy samochód był włączony, ale stał w miejscu, wątpię, abym osiągnął dużo ponad 200 km przy temperaturze zewnętrznej poniżej 10 stopni Celsjusza. W dodatku poniżej 15% poziomu naładowania akumulatora, ikonka akumulatora mruga na czerwono i tak przez ostatnich 20-30 km. Ładowanie trwa od ponad 15 godzin ze zwykłego gniazdka domowego przez ponad 4 godziny z 11 kW wallboxa do 35 minut od 0 do 80% z szybkiej ładowarki 85 kW. Tak szybkich ładowarek jest w Polsce niewiele, a kiedy podjechałem pod 50 kW Greenwaya, okazało się, że nowej 500 nie ma jeszcze w bazie danych i nie da się naładować szybko. Oczywiście to zaraz się zmieni. Prowadzenie. Kiedy wyłączysz już wszystkie systemy wspomagające kierowcę, samochód prowadzi się beznamiętnie. Jest szybki, zwinny, ale to samo można powiedzieć o takiej hulajnodze na minuty. System ostrzegający przed kolizją z przodu z awaryjnym hamowaniem nawet w najmniej czułym ustawieniu jest zbyt czuły i wcina się przy hamowaniu rekuperacyjnym. Oczywiście system jest aktywny po każdym uruchomieniu pojazdu, nawet jeśli go wyłączysz. System wspomagający utrzymanie na pasie ruchu też jest aktywny po każdym uruchomieniu samochodu i jest równie nadgorliwy jak system ostrzegający przed kolizją. Do tego stopnia, że niemal wyrywa kierownicę z rąk. Pół biedy, jeśli robi to na drodze z namalowanymi pasami, bo każdy wie, po jakim pasie jedzie, ale na drodze bez namalowanych pasów system chce mnie ustawić bliżej środka, czyli idealnie na obcierkę z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Czy Fiat 500e ma jakieś zalety? Promień skrętu wynosi 4,65 metra, to niewiele więcej niż Honda E. Widoczność jest niezła, opcjonalnie jest też kamera cofania, ale na kamerę 360 nie ma co liczyć. Pod względem wyposażenia wygrywa Honda E. Ceny Fiata 500e zaczynają się od 95 000 zł za wersję z 95-konnym motorem i zasięgiem do 257 km w cyklu miejskim. Najtańszy hatchback z wydłużonym zasięgiem kosztuje 120 000, a testowy egzemplarz w wersji Icon kosztuje blisko 160 000 zł. Jedyną zaletą elektrycznego Fiata 500 jest stosunkowo niska cena bazowa. Pod tym względem jest tańszy od Hondy E. Pod względem zasięgu jest podobnie zacofany, a pod względem technologii pod żadnym pozorem nie wybieraj pakietu Fiat Co-Driver. A jak Tobie podoba się nowy Fiat 500e, napisz mi w komentarzu. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.